Witam wszystkich. Jesteście na kanale Zrobiono Ręcznie OLM i z Wami jak zwykle Lena. Dzisiaj mam do przeróbki stare spodnie, które nie jedna z Was powie, że nadaje się tylko na śmietnik i trzeba je wywalić. Ale 100% lniane spodnie, które się wytarły niestety w tym miejscu, gdzie czasami to się zdarza. Postanowiłam, że uratuję, nie wyrzucę, bo materiał jest naprawdę cudowny i pokażę przy okazji, jak zrobić zmianę i jak naprawić spodnie, które niestety nadawają się raz do wyrzucenia. I tak oglądajcie, być może Wam się to przyda. No i zobaczcie, chciałam Wam pokazać, jak można naprawić spodnie, które na przykład wytarły się tutaj. No często to się zdarza w dżinsach na przykład, a te spodnie są lniane, więc tak jak mówiłam, już naturalne tkaniny nigdy nie spieszę się wywalić. Fajny len, pokażę z bliska ten materiał, kieszonki, no jest dosyć gruby nawet, no ale mają prawo niszczyć czasem. I co to z tym fantem zrobić teraz? Słuchajcie, jest świetny, prosty sposób, jak to zrobić, żeby przy okazji naprawić nasze spodnie i jeszcze zmienić ich, transformować. Więc co robimy? Pierwsze to wycinam po tej stronie, która jest cała, czyli przodnia strona. Więc rozcinamy te spodnie z tej strony. Od środka. Ja już pokazywałam kiedyś, że jak robimy dekorację spodni dżinsów, to rozcinamy na zewnątrz. W tym przypadku zrobimy to od wewnątrz. Rozetniemy tutaj środek, wytniemy to, co już jest zepsute i wstawimy tutaj kawałek, który wytniemy z innego materiału, dokładnie taki sam jak tutaj teraz wstawiony. I wycinamy to wszystko. Ja tam nie boję się wycinać, bo mówię, jakbym miała wywalić takie spodnie, bo przecież może to się zdarzyć. Czemu nie musicie tego robić wcale? Ja robię, bo lubię przeróbki, lubię dawać nowe życie starym rzeczom, więc sobie zadałam trudu to zrobić. Wy nie musicie, ale generalnie chciałam pokazać, w jaki sposób możemy to zrobić i właśnie o to mi chodzi, więc rozcinamy. Ok, spodnie są rozcięte, to teraz widzicie, tak, że tutaj z jednej strony już te dziury zrobiły i te dziury zaraz wytniemy. Ten kawałek na wprost, tak jak mówiłam, prostą linią. Nie będę nawet mierzyć, tylko wytnę ile uważam. O tak na wprost. Rozkręcamy i wycinamy dalej. Ja tak mówiłam, że nie mam żadnych nawyków, jakieś szkolenia krawieckiego. Zawsze brałam i robiłam, nigdy sobie specjalnie się nie zastanawiałam, czy robię to według zasad, czy nie, tylko tak jak mi, mówię, moje serce, moje doświadczenie podpowiada, to tak robię. Nie komplikuję sobie życia w związku z tym. Oczywiście, jak robimy jakieś rzeczy, na przykład, które chcemy sprzedać, na tym zarobić, no to musimy inaczej do sprawy podchodzić. Więc tak, te dwa kawałki z dziurkami wycięte i co teraz mam zrobić? Muszę tylko to rozpróć, nie rozciąć, tylko rozpróć i według tego rozmiaru, tak jak jest, wykroić inne kawałki, bądź zrobić z jeansu, bądź z innego lnu, jakikolwiek. To już jest Wasza sprawa.
generalnie pokazałam, co mamy zrobić. I dokładnie te 2 kawałki, które rozpruję, wytnę z innego materiału. No i zobaczcie, już to rozprułam, nie rozcięłam, tylko rozprułam. Widzicie, żeby ta końcówka była właśnie dłuższa. Tu też, bo tutaj chodzi o dokładność. I teraz te dwa odcinki, które musimy wymienić, wykroimy z innego materiału. W tym momencie na pewno nie jedna z Was powiedziała, że w ogóle nie ma co sobie głowy zasprzątać, bo lepsze rzeczy wywalamy. Tak, dziewczyny, wywalamy. Ale ja mam z tego przyjemność, a poza tym efekt, który później na końcu osiągamy, przerabiając takie rzeczy, ja mam z tego przyjemność, ja lubię to robić, ja jestem szczęśliwa, mój nastrój rośnie, więc robię takie rzeczy, a poza tym gwarantuję Wam, że na końcu to te spodnie nie poznamy, także robimy z przyjemnością. Postanowiłam, że zrobię to z czarnego dżinsu, ponieważ tutaj jest też trochę czarnego. Ja później ich oczywiście udekoruję, ale generalnie dołożę czarne właśnie te kawałki z dżinsu, jest mocniejszy. No i teraz tylko rozcinamy, żeby można było wykroić z tego fragmenty, które potrzebujemy. Ja myślę, że tego mi akurat wystarczy. Oczywiście centymetr trzeba zostawić, bo przecież musimy to zszyć. Więc jeżeli spodnie na Was dobre i nie musicie nic powiększać, zmniejszać, to musicie zrobić tak, żeby ten rozmiar był odpowiedni. Więc tak, górna część jest wycięta. I teraz bierzemy drugą. Od razu najpierw zrobię górne części. Zobaczcie, jeżeli tu położyłam lewą stronę do prawej, to tu musisz zrobić tak samo. Czyli w ten sposób, nie w ten, tylko w ten. Żeby nie było dwie lewe strony, bo przecież wiecie, że to są jedna na lewą nogę, druga na prawą. Więc robimy tak jak tutaj włożymy, to tak będzie. Tak, 2 kawałki prawy i lewy. I teraz z tych resztek, które nam tutaj zostały, wytniemy dół. No ok, tutaj musimy na szef zostawić centymetr, no i tutaj zostawię tak, bo przecież musimy później podwinąć, nie wiem jeszcze, bez znaczenia. No i co teraz muszę zrobić, to ja chcę to zszyć i później dopiero wytnę właściwy rozmiar z tego kawałku, ale póki co to jest jedna i tu teraz zaraz drugą zrobimy, wszystko na raz i później będę szyć na maszynie. No okej, te dwie rzeczy muszę teraz szyć i później odetnę długość, bo nie wiem jakiej długości dokładnie bym potrzebowała. Zszywamy tu i tu na swojej maszynie. No ok, te 2 kawałki już przyszykowane, tu widzicie, wycięłam dokładnie takie jak potrzebowałam. I mam teraz 2 i to jest ten właśnie środek, który teraz szyjemy z jednej strony. Zrobię to z tyłu, ale tylko jedną stronę. Nie będę zszywać spodnie, ponieważ chcę dekorować, a dla dekoracji i tak muszę rozciąć po jednej stronie. Tak jak mówiłam wcześniej, przy takich przyróbkach rozcinamy albo na zewnątrz, albo wewnątrz. Ponieważ teraz mam okazję, bo są rozcięte spodnie, to wszywam jedną stronę z tyłu i później dekoruję swoje spodnie. Zaczynamy.
Zapomniałam powiedzieć, tylna część. I teraz, żeby przyszyć tą część, którą wycięliśmy, to musimy delikatnie tutaj rozpróć, żeby nie zepsuć materiału, no bo inaczej musimy jak? Musimy to rozłożyć i przyszyć. Więc to nam przeszkadza. I tu musimy trochę rozpróć, żeby był kawałeczek do przełożenia tej drugiej części. Zrozumiałe, tak? Tutaj podpruwamy, no tam dokładnie 3-4 cm, żeby można było położyć drugą część i szyć w całości, żeby ładnie później nam się układało. No i zobaczcie, tu jest podprute, teraz bierzemy i nakładamy, ponieważ z tyłu to robię, nie chcę, żeby był szew na zewnątrz, nie chcę, więc ja go przełożę prawą do prawej, tutaj tak jak pokazuję, prawą do prawej od samego początku i zszyję, bo nie chcę, żeby ten szew był z tyłu widoczny, więc w ten sposób będzie. I teraz szywamy na naszej maszynie. No i teraz zobaczcie, tutaj jest z tyłu, przyszyliśmy te dwa kliny, tak jak nam było potrzeba. I co teraz zrobić? Teraz ładnie zrobić tutaj szew, szyć te dwie części, ponieważ ten bok będzie tutaj od wewnątrz. Szywamy właśnie z tyłu te dwa kawałeczki. No i teraz zobaczcie, już te kawałki, które zmieniliśmy wszyte w tył, tak jak mówiłam. Zrobiłam tu podwójny szew, tak jak miał być. Czyli ładnie mi się wszystko, nie prasowane jeszcze, ale jak się prasuje, będzie ładnie. To się zegnie oczywiście, więc z tyłu będzie tyle. Ale proszę się różnicą koloru w tej chwili się nie przejmować, bo ja w ogóle jeszcze nie wiem, jakiego koloru będą te spodnie. Jak to będzie wyglądać. Najważniejsze, że bawełna, z której jest zrobiony właśnie denim i lniany materiał będzie podobnie reagował na nasze kolorowe manipulacje. Dlatego w tej chwili tego się nie boję, więc jest tył zrobiony, przód jest tak jak był, jest mniejszy i teraz jest świetna okazja do dekoracji tych spodni. No i zobaczcie, tu zrobiłam próbkę, ten jeans po dotknięciu z AC, z wybielaczem, robi się brązowy. Więc bardzo ładnie później wszystko mi się połączy, wybielę to, tak jak zwykle, lubię to zrobić, to jest jeden etap dekoracji. No a teraz jeszcze postanowiłam, że znalazłam takiej właśnie tę serwetkę lnianą, ładna, piękna, jest tutaj właśnie brąz. Brąz też będzie ładnie się z tym komponować. I teraz postanowiłam, że zrobię właśnie tutaj kilka takich łatek. Ta będzie wewnętrzna, a te będą rozcięte, te dłuższe. I z tej strony też jedną dłuższą chcę rozciętą, więc robimy. Zaznaczyłam miejsca, w których chcę te łatki mieć. I teraz wytnę materiał z tego, żeby położyć pod spód, przyszyję i będzie piękna łatka. No i zobaczcie, teraz od wewnątrz przypinam te łatki w miejsce, gdzie chcą być, bo nie chcę nakładać na prawą stronę, tylko chcę, żeby ta łatka była z lewej strony i później z przodu na spodniach wytnę te miejsce, które chcę, żebym ta łatka prześwitywała. Więc przypinam w tym momencie, ta łatka jest przypięta od wewnątrz spodni i przyszywamy do lewej strony spodni. Z drugiej strony robimy tak samo, więc nie będę Wam pokazywać w szczegółach, tylko chcę pokazać, jak ma łatka wyglądać. Przyszywamy na maszynie. No i zobaczcie, kochani, to teraz tak, łatki przyszyte od wewnątrz, tam gdzie chciałam. I teraz widzimy ładnie, gdzie jest przyszyte i musimy te miejsca wyciąć. Wyciąć nie do końca, tak zostawiam 1 cm i wycinam te łatki. Żeby to zrobić, no musimy najpierw przeciąć, tak, prawda? Żeby łatwiej było nożyce włożyć. O tak. I teraz wkładamy łatki.
pierwsza łatka jest już wycięta. Widać, tak? I tak po kolei wszystkie robimy. A tą podłużną zrobię inaczej. Złożę ją na pół, tu nacięłam. Zrobię ją na pół, zepnę szpilką. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi, bo to ciężko nawet wytłumaczyć. Nie umiem, tak jak zwykle mówię, że tłumaczyć nie za bardzo umiem. No ale spróbuję Wam pokazać, o co mi chodzi. Czyli tak, składamy tą łatkę na pół, przypinam szpilką, żeby wewnętrzna łatka, która przyszyta, nie była teraz razem ze spodniami złożona. Ona jest wewnątrz, tak o, pociągnięta, widzicie. I to teraz chcę naciąć. To chcę naciąć w ten sposób. Nie tak do końca nie przekrajamy, tak centymetr od kraju, żeby tamtą łatkę nam nie przeciąć, no to tak robimy. Ok. Teraz to odpinam i wyszło takie coś. Kiedy to się wypierze, to się ładnie tutaj posiepie. Ale teraz chcę, no tak przynajmniej kilka chcę wyciąć, żeby było widać wciąż, że tam jest inny materiał. No to tak sobie wytniemy, tak? I kiedy po praniu, tak jak powiedziałam, to się posiepi, bo to jest lniany materiał, więc będzie ta łatka ładnie widoczna. A ja chcę, żeby takie były posiepane, no to zrobimy tak. Tak, powycinałam, widać, tak, że wewnątrz jest przyszyta wciąż ta łatka. Na wierzchu poprzecinali te dziury, powycinaliśmy. No i później ja mówię, to się rozsiepie, bo to jest lniany materiał, a len, tak jak i denim, też później nam się ładnie rozsiepie po praniu. Ok, i teraz z drugiej strony. Z drugiej strony robimy to samo. Tu są łatki, musimy te łatki ładnie wyciąć. Tak, jedna łatka jest wycięta i tutaj druga. Właśnie planowałam też ją zrobić właśnie taką posiepaną i chyba tak zrobię, tylko przetnę w niektórych miejscach i będzie ładnie. Ale już nie będę Wam pokazywać, bo wiecie, o co chodzi. Pokażę już, jak wygląda potem. No i też poprzecinałam to i teraz w niektórych miejscach wytnę, bo tak chcę, więc wycinam. I takie sobie tutaj zrobiłam dziury. To jest cała łatka. Przód jest ładnie przyszyty. Teraz pomyślimy, co to zrobić jeszcze z tyłu, jak ozdobić. Przewracamy te spodnie na tył. Teraz zobaczcie, wymyśliłam sobie, że na tył przyjdzie jeszcze taka duża łata z tych dżinsów, które wykorzystywałam, ale chcę, że ta łata przyszła pod kieszeń. Więc zaznaczę sobie, jak mam wyciąć, bo nie chcę odpruwać całej kieszeni, więc zaznaczam tylko, gdzie mam wyciąć. Dlatego robimy w ten sposób, zginamy po szwie i tylko mydełkiem przyjadę. To teraz widzicie, jest zaznaczone, co mam wyciąć, ten kawałeczek. I pod ten szef, który już odprułam kawałek, tylko włożę ten materiał, żeby nie wycinać wszystkiego.
Będziemy ruszać. I teraz zobaczcie, kształt jest ten, który potrzebowałam. Położę to pod kieszeń, tą, która odprułam ten kawałeczek tylko, w ten sposób. Kieszeń położę z powrotem i przyszyję. Tylko muszę przyszpilkować w tej chwili, żeby mi się to nie ruszało. I wtedy siadam na maszynę i przyszyję tą łatkę w całości. No, łata przeszpilkowana i teraz siadam i przyszyję to na maszynie. Więc proszę zobaczyć, tu chciałam właśnie, żeby ta łatka była pod kieszonką i tak zrobiłam. Jest wszyta tak, jak gdyby pod kieszenią, ale wycięłam to, bo nie chciałam odpruwać całej kieszeni, tylko zrobiłam w ten sposób. Łata jest naszyta. Na dole zrobiłam taką aplikację właśnie z czarnego dżinsa i z reszty, który wycinaliśmy od tych łatek. I jeszcze dwie różyczki takie naszyłam. I z drugiej strony zaraz coś też zrobię, jeszcze nie wymyśliłam, ale coś trzeba dodać, bo tak po jednej stronie jakoś mało mi wydaje się, więc dołożę też jakąś aplikację i to będzie wszystko. No i zobaczcie, kiedy ten dżins odcinałam szwy, bo były mi niezbędne, ja to też nie wyrzuciłam z tych spodni dżinsowych i to jest fajne, resztka dżinsu, takie posiepane i ja teraz chcę zrobić właśnie ozdobę na jednej nogawce z tych właśnie pasków. W ten sposób przyszyję 3 bądź 4, jeszcze nie zastanowiłam się, ale zaraz to zrobię. Tak to wygląda i okej, może jeszcze jeden mały kawałeczek na wierzch. Wsio, tego mi zupełnie wystarczy, więc chcę to zrobić. I zobaczcie, moi drodzy, jedną różyczkę na dole nogawki chcę zrobić w ten sposób, żeby ona była na tylnej, to będzie od środka, na tylnej i na przedniej stronie, w ten sposób. No ale jak to zrobić? Więc prosta sprawa, przyszywam na jedną stronę, tak nie, do kraja nie doszywając i kiedy szyję obie dwie części, rozłożę to i przyszyję w całości. Wtedy już z dołu, bo tu już na samym końcu nagawki jest możliwość przeszyć taką różyczkę, więc dokładamy. No więc dziewczyny, chłopaki być może, skończyłam wszystkie łaty, które chciałam, różyczki, aplikacje przyszyłam. Nie za dużo tego jest, ale nie chcę tak jak zwykle przesadzić. Chodziło mi tylko o to, żeby zmienić te spodnie, wykorzystać ten materiał, który jest świetny, lniany, więc dodałam co nieco aplikacji, jakieś tu resztki materiałów dżinsowych i teraz co musimy zrobić? I teraz musimy środeczek zszyć. I szyję to nie tak jak zwykle lewą do lewą na zewnątrz, tylko nie. Zrobię normalny szew wewnętrzny i na to później przyszyję tą aplikację, która mi została, tak jak już pokazywała, na zewnątrz. Czyli dzisiaj wszyłam ten kawałek normalną stroną, prawą do prawej składamy i zszywamy w całości. Za chwilę wrócimy. No teraz zobaczcie, jak już spodnie zszyte zostały, to tutaj jedną tą aplikację, którą nie zszyłam do końca, nakładamy i przyszyję, bo teraz mogę tutaj na końcu nagawki to spokojnie przez kraj przyszyć, bo górne aplikacje niestety musimy rozcinać te spodnie. Teraz jest dostępne i możemy to zrobić. No spodnie szyte, łatki naszyte. Chciałam tylko jeszcze pokazać Wam, że to jest 100% lniane spodnie. I teraz tak. Pokazuję. Tak wyglądają. Tak wyglądają już szyte. Jeszcze oczywiście nie prasowałam, bo jeszcze nie skończone. Tutaj są te łatki
wewnętrzne. O, zaczyna mi się siepać ładnie, o to chodzi, bardzo dobrze. Tu są łatki takie rozcięte. Tu jest kilka aplikacji i pokazałam, jak zrobić, żeby była na dwie strony przyszyta, to wiecie. Teraz tutaj też z tyłu zrobiłam podwójną łatkę, która naszyta na spodnie, jedna na drugą, to też wszystko się posiepi ładnie. Z drugiej strony z tyłu jeszcze te paseczki przyszyte, a jeszcze tutaj jeden taki kawałek miałam, to przyszyłam, a kto mnie broni, chciałam. I jeszcze może tutaj między na szyję guziczki czarne, bo tak chcę. No i to praktycznie wszystko. Aha, z tyłu jeszcze taka duża łatka, którą przyszywaliśmy tutaj pod kieszeń. To też pokazywałam, jak to zrobić. No i teraz, moje drogie, kochane dziewczyny, idę powybielać, bo chcę właśnie te łatki, żeby zbrązowiały mi, bo tu robiłam test. Tak, nie wiem, czy z bliska widać, czyli ten jeans, on się pofarbuje na taki brąz i będzie fajnie, ale równy nie musi być, bo ja chcę, żeby były takie odbielone trochę, więc robimy spodnie hippie. Więc mam wybielać, nalewam do szklaneczki. Ok, mi wystarczy. Wykorzystuję zawsze do wybielania białą szmateczkę, już mówiłam, najlepiej, żeby była syntetyczna, bo wtedy nie odbarwia się i szybko się nie psuje. No i tutaj już rozłożyłam te swoje spodnie. Najpierw od wewnątrz, ponieważ ten jeans muszę, żeby najbardziej mi się wybielił, więc chcę zacząć od tego. No i zaczynamy. Jak będziecie odbarwiać, to uważajcie, żeby swoje ubrania nie zepsuć, bo możecie sobie po prostu gdzieś niechcący postawić plamy i zepsuć. No, uważajcie. Wybielać raczej zrobiłam wszędzie, gdzie chciałam. Ten len nie bardzo mi się odbiela, ale miejmy nadzieję, że trochę się odbarwi za chwilę. Zostawiam to teraz. Zostawiam to na dłuższy czas. Lepiej być. I zostawiamy to, tak myślę, na 20 minut, bo denim jest dosyć gruby i może być duży właśnie narażony na wybielacz. Już zmienia kolor, tak jak widzicie. Nie jest czarny, będzie taki brązowy. Nawet ładnie, mi już się podoba. Dobra, zostawiamy teraz do odbielania. No cóż, plan wykonany, spodnie uratowane. Za chwilę zobaczycie, bo Wam pokażę, co z tego wszystko wyszło. A ja chcę podziękować Was za oglądanie mojego wideo, za to, że wstawiacie lajki. Proszę się podpisywać, bo dla mnie to jest najlepsza nagroda. Będzie dużo ciekawych rzeczy, które zaproponuję Wam do obejrzenia i być może do zrobienia. Bardzo zależy mi na tym, żeby zainspirować Was do zrobienia czegokolwiek w domu. Nie wyrzucajcie stare rzeczy, dajcie im nowe życie. Przecież tyle pracy, tyle wysiłku kogoś włożone te rzeczy, żeby mogły zagościć w naszej garderobie. Szczególnie naturalne, które matka przyroda też daje nam i do wykorzystania. Więc szanujmy
pracy innych ludzi i naszą przyrodę. I na tym pożegnam Was. Życzę Wam wszystkiego dobrego, nowych pomysłów, zdrowia, szczęścia i do zobaczenia w następnych wideo. Ja Was wszystkich czekam z niecierpliwością. Pa, pa, moi drodzy, pa.